Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Bohaterem dzisiejszego poradnika unboxingu będzie zestaw akrylowych farb od firmy Ammo z serii RSET znajdującego się pod numerem 7238. RSET, no to tak jak już wcześniej wspominałem, jest to seria przeznaczona do malowania aerografem, ale też przetestowałem, spróbowałem i można tymi farbami również malować używając pędzelka. To jest zestaw do włoskich samolotów z okresu II wojny światowej, jak i również tuż po jej zakończeniu przez Włochy oczywiście, kiedy stali się Republiką Włoską. Prezentowałem Wam w unboxingu poświęconym samolotowi Fiat ten zestaw właśnie i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jakie barwy znajdują się w tym opakowaniu. Tutaj jest zaprezentowany AMIG 0202, jest również farba AMIG 0276, jest AMIG 0262, jest AMIG 0275, AMIG 0070, AMIG 0023, czyli posłuchajcie, tak, Nocciola Chiaro, Verde Oliva Scuro 2, Grigio Azzurro Chiaro, Giallo Mimetico, Marron Mimetico 53192, nie mam zielonego pojęcia, Verde Minetico, no posłuchajcie, znajomi Włosi mnie pewnie ubiją, no ale tak tu jest napisane. Posłuchajcie, dosyć tych żartów, bo po prostu zostanę związane spaghetti i rzucony na pizzę. Śmiesznie to będzie wyglądało. Dzisiaj chciałbym Wam właśnie pokazać przede wszystkim, jakie barwy uzyskamy malując samą farbą, bez używania tutaj thinnera, również którego używam, jeżeli używam farb akrylowych właśnie Ammo. Korzystam również z thinnera Ammo, jak i również aerograf myję cleanerem od Ammo. Tak, wiem, niektórym się może to wydać dziwne, a mi nie. Tam to jest Wasza sprawa, to jest moja sprawa. Tutaj chcę zaznaczyć, że każda butelka w zestawie zawiera kulkę. I teraz przejdziemy sobie do malowania. Zapodkładowałem tą płytkę wcześniej, którą Wam prezentowałem. Oczywiście zleżałym już przez wiele miesięcy primerem od Vallejo. Wlałem bezpośrednio z butelki. Tu zaznaczę, szczególnie dla pewnych osób, zaznaczę, że nie rozcieńczałem tego primera, tylko po prostu dobrze wymieszałem, ponieważ chwilę stał. Następnie wlałem do aerografu i po prostu pomalowałem tą płytkę. Nie było żadnych hekatomb. Teraz wezmę sobie właśnie tą farbę TAN, czyli AMIG 0202. Jeszcze raz sobie przed użyciem wstrząsnę. Przygotuję sobie też serwetkę do wycierania dzióbków w butelkach. Wleję kilka kropel, bo nie ma co marnować. Oczywiście najpierw sobie sprawdzę, jak maluję. Dobrze, mamy tutaj. I na jednej z płytek sobie zaczniemy malować. Po prostu jaki to jest kolor. Z tego co zauważyłem, powiem Wam, one są również ekonomiczne, te farby, jak Vallejo.
Przynajmniej takie jest moje spostrzeżenie. Tu sobie... A już nie mam czym malować. Tak prezentuje się kolor właśnie ten Amig 02. Tu mamy 02 02 i to jest Amig. Czyli to jest ten, którym malujemy część kamuflażu. Teraz sobie wypłuczę po prostu tinerem i pozwolicie, że umyję sobie aerograf. Aerograf został przepłukany. Teraz biorę Verde Oliva Scuro 2, farba 0276, czyli sobie od razu tutaj zaznaczymy, że to jest Amomig 0276. Trochę mało. Oczywiście najpierw wypsikam to, co tam mogło zostać. Taki szaro-zielony kolor, tak mi się wydaje. Wystarczy. Aerograf został umyty. Kolejna farba. Tutaj posłuchajcie, jest bardzo ciekawe, bo to jest IJN, czyli Imperial Japan Navy, i to jest farba Ash Grey. I ona to jest 0262 i to jest, posłuchajcie, nawet jest tutaj napisane, że to jest farba ta IJN Ash Grey i to jest Grigio Azzurro Chiaro 1. I sobie wymieszam tą farbę i zobaczymy teraz kolejny odcień, czyli ten jest tak samo, jak pamiętacie, pokazywałem wam farby do samolotów japońskich, to jest właśnie jeden z kolorów wczesnych Japończyków. Tu sobie wypsikam, no i ciekawe, tutaj nie będzie za bardzo widać, a nie, ładnie widać. Czyli wczesne malowanie samolotów marynarki, znaczy japońskiej marynarki imperialnej. Ale powiem wam, że trochę mi też przypomina delikatnie przypomina mi kolor. Za dużo nalałem po prostu. No i teraz sobie przeczyszczę, bo dość dużo tej farby nalałem, mógłbym jeszcze malować. Użyję sobie tutaj teraz spuszczam farbę razem oczywiście z cleanerem. Dobrze chcę to umyć, troszeczkę tinera dla przepłukania, ponieważ kolejny kolor będzie jeszcze inny. I tu warto sobie właśnie teraz przeczyścić lepiej, ponieważ kolejny będzie taki kolor żółtawy. No i trochę głupio by było, jakby to troszeczkę zmieniło kolor. A mianowicie teraz będzie Giallo Mimetico 3,
Czyli tutaj mieliśmy, ja zapiszę poprzednią farbę, żeby nie było niejasności. Tutaj mamy Amomiga 02 62 i sobie go odstawiamy. A teraz będzie taki żółtawy kolor. Wymieszam oczywiście jeszcze raz przed wlaniem do aerografu. Jeszcze wypsikam to, co mogło zostać. Tak się kolor prezentuje po prostu po namalowaniu go prosto z butelki, bez żadnych rozcieńczaczy, z tej odległości. Nie chciałbym, żeby po prostu tutaj pokazywać, że przy proporcje, jeżeli ktoś już zakupi, posiada, ewentualnie będzie po prostu zakupi, to już we własnym zakresie, w zależności od tego, jaką będzie chciał farbą malować. Ujujuj, aerograf się trochę ubrudził, teraz pozwolicie, że wyczyszczę aerograf, bo się trochę zaświnił. No i gitara mamy tutaj pomalowane, teraz sobie zapiszemy, że to jest Amomig 02 75. No i lecimy z kolejnym kolorem, szóstym. A mianowicie jest to, posłuchajcie, Medium Brown Dark Earth 0070, a według nomenklatury lotnictwa Królestwa Włoskiego to jest Maron Mimetico 53193. Za chińskiego Boga nie wiem, co ta numeracja dalej oznacza. No i sobie teraz sprawdzimy najpierw oczywiście z boku. A, tutaj sobie pomalujemy. No i tutaj mamy dla porównania dużo ciemniejszy kolor. I mamy jeszcze na horyzoncie jedną farbkę, ale musicie chwilę poczekać. Pyk. I mamy Protective Green, czyli Verde Mimetico 53 192 według nomenklatury włoskiej. Oj, nieładnie to wygląda. Bardzo ładny kolor, powiem wam. Elegancki, taki włoski. Idealne.
No i mamy ostatni właśnie ten kolor. Pozwolicie, że sobie tu go wywalę. Jak widzicie, bardzo dobrze kryje, bardzo ekonomiczna farba. No dopiero teraz się skończyło. Bardzo osobiście po zabawie z tymi farbami, po malowaniu różnych elementów, powiem Wam, od modeli, naprawdę mogę stwierdzić, że to są naprawdę dobre farby, którymi bardzo mi się dobrze maluje, tak? Sprawdzałem sobie oczywiście te farby w malowaniu z akrylem, tak? Jest, posłuchajcie też, od Amiga, jak ktoś oglądał Terminatora, to pan Miguel Jimenez wydał specjalny płyn, właśnie na którym znajduje się Terminator, do malowania, żeby uzyskać transparentność, żeby po prostu ta farba była bardziej taka przezroczysta, w ten sposób może nazwę, i ten płyn na pewno też zaprezentuje, i powiem Wam, obłędne można efekty uzyskać. A tutaj mieliśmy Amomig 0070. Kolejny raz Was informuję, że jest to film naprawdę na żywca kręcony. Jedynie robię te stop klatki w momencie, kiedy powiem Wam, przydałaby się biały jakiś papier. I chyba będę zmuszony do pokazania Wam, żeby ten kolor, powiedzmy, jakoś bardziej uwypuklić, żeby nie rozpraszał Was, po prostu na takim ręczniku. Tak prezentują się te kolory, czyli proszę bardzo, mamy tak, tu mamy ten kolor, o, będą się teraz przetaczały, następnie ten żółtawy, brązowy i tu mamy właśnie dokładnie farbę. To jest, nic nie rozcieńczałem tych farb, bo może warto najpierw spróbować, jak się maluje farbami, posłuchajcie, na sucho, no powiedzmy bez rozcieńczalnika. I teraz tak, jeżeli chodzi o ciśnienie, co ja zrobiłem z takiego ściśnienia, a mianowicie nic od długiego okresu. I tutaj, jeżeli chodzi o ciśnienie, no to jest 1,300 bara, tak? Czyli to jest około 15-16 PSI. Dysza, no to tu będzie airbrush, no to tutaj jest tak, Silver Line Solo 0,2 mm dysza. Takiego sprzętu używałem. Ciśnienie 1,3 bara, czyli 15 do 16 PSI. No i dobra, posłuchajcie, to wszystko. Bohaterem dzisiejszego pokazu, poradnika, jeżeli ktoś sobie chce zmienić farby do malowania włoszczyzny, włoskich samolotów, no to bardzo proszę, zaprezentowałem Wam zestaw farb od Amo by Miguel Jimenez, znajdujących się pod numerem 7238, seria R-Set. Można nimi tak samo malować pędzelkami, a jak ktoś nie wierzy, to sobie bierzemy taki pędzelek, jaki tu sobie weźmiemy, obojętnie jaki. Jezu, jaki kudłaty, nie, bez przesady. Ten sobie weźmiemy.
i spokojnie można używać do malowania pędzelkiem. Więc jeżeli ktoś sobie nie radzi albo nie ma aerografu, tych farb można użyć również do malowania pędzlem. Tak mniej więcej wygląda. To jest na wariata robione malowanie, więc ktoś, kto po prostu maluje pędzelkami, to pewnie się za głowę chwyci, ale chcę Wam pokazać, no tu jest już zaczyna zasychać powoli, nie wiem, mokra paleta. Ale spokojnie daje radę malowanie pędzelkiem, powiem Wam. Więc czasami nie słuchajcie dobrych rad wujków, bo możecie wyjść trochę jak Zabłocki na mydle. Zaprezentowałem Wam ten, proszę bardzo, zestaw. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli go ktoś używa, bardzo proszę, wypowiedzcie się na ten temat, co o nim używacie, co o nim sądzicie. Czy używacie właśnie Thinnera, czy też na przykład używacie innych płynów. Ja z wodą, proszę nie mówić mi, że ktoś maluje wodą, bo ja gryzę wtedy, że rozcieńcza farbę wodą. Nie lubię tego po prostu. Róbcie tak, nie ma sprawy, ale nie muszę tego słyszeć. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam Was. Link do sklepu w opisie filmu. Pa, pa. Trzymajcie się. Cześć.